Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj poprzyglądamy się wiadomość od siebie z przyszłości. Są to bardzo, uważam, cenne wskazówki, jakie sami sobie dajemy, mając pewne doświadczenie z przyszłości. Na pewno na tych kartach nie ma osób, dla których jest to przypadkowość, jest to abstrakcyjne. Na pewno zatrzymują się tylko osoby, które wiedzą, że tak jest. Przed Tobą 3 wybory, mój drogi, moja droga. Poczuj sercem, co Cię woła. Czasem może to być więcej niż jeden wybór. Jeżeli masz z tym jakikolwiek problem, to zatrzymaj sobie film, zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów i na pewno będzie łatwiej poczuć wybór. Ja bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Bardzo dziękuję. No i cóż, zaczynamy, nie? Zaczynamy od wyboru pierwszego. Co tutaj? Jaka jest wiadomość od siebie z przyszłości? Bardzo mocno mi przychodzi, aby się zatrzymywać w codziennym życiu, w codziennych czynnościach, ale zatrzymywać się też tak wewnętrznie. To znaczy wykonuję różne rzeczy, jestem gdzieś, mówię coś, a we wnętrzu jak gdyby stoję przy sobie, czyli czy to jest moje, czy to jest dla mnie, czy ja się tutaj dobrze czuję. I też poczekać na taki efekt, jakby mi mówi, nie reaguj od razu w każdej sytuacji. I tej emocjonalnej, która Ciebie dotyczy. Zobacz, jak czasem napięcie narasta. Czasem może być bez jakiejś konkretnej przyczyny, albo znajdujemy tą przyczynę, że ktoś coś powiedział, nie tak się coś układa, ale to jest takie nadmiarowe i my gdzieś w środku, gdy się zatrzymujemy przy sobie, to poczujesz, że coś jest nadmiarowe, bo tutaj właśnie mówi spokojnie, bądź takim odkrywcą siebie, tak? Zatrzymuj się przy sobie w sytuacjach, które wykonujesz, robisz, obserwuj sytuacje wokół Ciebie, życie wokół Ciebie. To jest w ogóle tak jakby popatrz na swoje życie z lotu ptaka, bez takiego narzekania, tylko popatrz, co mi nie odpowiada i nie reaguj od razu, tylko poczekaj z tym, zobacz, co Ci odpowiada, czego chcesz więcej. I tak wracaj, bo tutaj mi mówi, potrzeba na to chwilki, aby to jest tak, jak przychodzi mi takie porównanie, zoomować na zdjęciu, tak, żeby niby to samo będziemy mieć na zdjęciu, ale rozmazane. A gdy poczekamy, ujmiemy odpowiedni, tam będzie ostrość na tym, czyli czasem potrzeba odrobinki czasu. Czasem może trzeba przetrzeć kamerkę, tak? Czyli sposób, w jaki zawsze patrzymy na jakąś sytuację, w jaki reagujemy. Bo tutaj mówi, pozwól, aby opadł taki kurz, takie chmury, pozwól temu się wyłonić, tak? Czyli bądź obserwatorem siebie w środku i patrzysz, co się dzieje wokół Ciebie na zewnątrz i jak to reaguje na Ciebie, jakie bodźce na Ciebie działają. Powolutku zadaj sobie pytanie, dlaczego, jak się z tym czuję, jak często co mam. Tutaj takie mówi bardzo, bardzo o takim uzdrowieniu Twoim przez Ciebie. Bądź ekspertem siebie, tak? Czyli taka wiadomość od Ciebie z przyszłości, bądź najlepszym przyjacielem i ekspertem siebie. Nie przyjacielem, który się zagłaskuje i mówi, Ty jesteś najbiedniejszy i tu się nic nie da zrobić, tylko powolutku rozkładaj. Jeżeli potrzebujesz, tak mi się tutaj zeszyt pokazuje, zapisuj, pisz, bo też dużo emocji z tego pójdzie i zauważysz później, zobaczysz, jakie słowa powtarzasz, jakie reakcje, więc albo dobierz do siebie metodę. Dobrze, z tej talii chcę przyjść jeszcze dla Was. No to sprawdźmy, co tutaj z tej talii. Tak, pozwól sobie zaczynać od nowa, nawet w tych obserwacjach, czyli wydaje mi się, albo uważam, że tak jest, a tutaj pozwól sobie zobaczyć wszystko od nowa. Daj sobie przyzwolenie na zaczynanie w swoim życiu nowych rzeczy, czy to zawodowych, czy osobistych, czy odczuć, czy reakcji. Tutaj bo bardzo chcę właśnie tak pokazać Ci, że są inne drogi, których nie widzisz, bo one przez te reakcje, emocje, takie
niemożliwość realizacji, tak jak się wydaje, one są. I one chcą się, abyś odkryła, poszedł tą nową drogą, zupełnie dla Ciebie, ważną, wartościową, fajną, ciekawą. Więc rozpoczynaj nowe rzeczy. I rozpoczynaj te nowe rzeczy z otwartością serca i umysłu, tak mi przychodzi. Czyli im bardziej pozostaniesz w tej pierwszej części, poobserwujesz, zobaczysz przez chwilę, poczujesz, że coś jest nie tak i pójdziesz tą nową drogą, to tam też się zatrzymuj i obserwuj, dlatego że będą chciały wejść stare schematy. Na tej nowej drodze będziesz czasem chciała sobie udowodnić, że coś jest bez sensu, że nie, że to znasz, że w ogóle nie ma sensu tam pójść. I tutaj, bo to jeszcze w Tobie grają stare historie, tak? I tutaj mówi, włącz do tego serce ze spokojem, z taką czystością, z taką, że jeszcze nie wiesz wszystkiego, że dopiero jak gdyby się napełniasz tą energią, wchodzisz w to. Nie można być profesjonalistą przy pierwszych próbach, tak? Że to chwilę zajmie, ale za każdym razem to już będzie inne, łatwiejsze, przyjemniejsze. Tutaj, słuchajcie, wiele fajnych nowych dróg w rozpoczynaniu, w realizacji swoich celów, marzeń, życia, zmiany. Tylko właśnie otwarcie serca, zauważenie, że chcę iść starą drogą, mimo że wybrałam nową. Cały czas obserwacja. Tutaj jest takie mocne i tutaj mocne odczucie, że to Ty jesteś tym głównym źródłem, z którego trzeba czerpać. Tutaj rozmowa z kimś jak najbardziej może być, ale jak gdyby te główne pokłady tych najważniejszych zmian masz odkryć sama w sobie, tak? Dobra, to słuchajcie, karta rada. Którą kartę dla Was radę, jak to zrobić? Czuję, że z dwóch talii pewnie. Na razie mnie ta wzywa, więc biorę. Karta rada. Tutaj jest takie, trzeba będzie dużo rzeczy odkręcić w postrzeganiu sprawiedliwości, niesprawiedliwości, uczciwości, nieuczciwości, bo mam takie odczucie, że jest tutaj troszeczkę u Ciebie to zaburzone. Możesz postrzegać coś, że tak trzeba, to jest uczciwa droga, a wcale niekoniecznie. Cały czas mi się to podpina pod tą pierwszą kartkę. Nie osądzaj siebie, tak mi przychodzi. Nie osądzaj siebie, nie krytykuj, nie bądź sędzią, tak? Nie oceniaj. Idziesz po nowej drodze, uczysz się nowych rzeczy, ciesz się, a nie oceniaj. To jest pierwsza rzecz, żeby nie podchodzić do siebie w tych zmianach krytycznie. I druga z tej talii. Bądź otwarta na świat, na doświadczenie. Świat idzie Ci naprzeciw. Bardzo chcę, abyś żyła w pełni, żyła w innych jakościach, dla siebie odpowiednich jakościach. I tego chcę od Ciebie, nie chcę, on Ci chce to dać po prostu. Twoja przyszłość chce skręcić w tą stronę i dlatego ta wiadomość, że nie oceniając siebie surowo, mając dla siebie czułość i wrażliwość, zauważając swoje schematy, rozpoczynając nową drogę, która właśnie będzie Cię tam wrzucać, przepraszam, to naprawdę fantastycznie ten świat, te nowe jakości chcą Ci się pokazać i też mówi takimi, że przebywaj w jakościach, w których chciałabyś być, czyli jeżeli uważasz, tutaj dam bardzo różne przykłady, to mi się pokazuje, tak? Jeżeli chcesz na przykład ubierać się w jakiś sposób, nie stać Cię na to, wejdź do tego sklepu, pochodź, żebyś się poczuła w tym swobodnie. Wejdź do droższego hotelu i usiądź. Jeżeli jesteś osobą wiecznie zabieganą, potrzebujesz czasu dla siebie, znajdź park, usiądź w tym parku, pooddychaj, pooglądaj zdjęcia z egzotycznych podróży, wszystko, cokolwiek byś chciała, jakiej jakości byś chciała doświadczyć, przeżyć i odczuć. To samo z odczuciami, tak? Poszperaj, poszukaj, jak to jest. Nie zostawaj na jednym, ale to nie chodzi, żebyś siedziała godzinami, tylko poszukaj tam, zobacz, jak reagujesz na rzeczy i jak byś chciała inaczej, tak? I w jaki sposób, co mogłoby Ci to dać, bo tu mi mocno wskazuje, że trzeba być własnym ekspertem. Dobrze, ale Wam się nagadałam.
Jest to czytanie ogólne, bezterminowe. Pamiętaj, bierz tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę wszystkiego dobrego. Dobrze. No to idziemy do wyboru drugiego. Wiadomość od siebie z przyszłości. I tutaj mocno mi wybija to zaufanie. Ufaj sobie, pamiętaj, aby zachowywać się tak, aby być osobą godną zaufania i nie rozdawaj też swojego zaufania na prawo i na lewo tak z taką lekkością, w tym sensie nie obiecuj czegoś, czego do końca nie wiesz, że możesz to trzymać. Nie obiecuj kilku rzeczy, nie mów, jeżeli o czymś zapominasz, notuj te informacje, bo tutaj to zaufanie jak gdyby jest takie, ciągnie w dwie strony, czyli nie będziesz mieć zaufania do siebie, nie będziesz mieć zaufania do ludzi, jednocześnie tego zaufania nie będziesz dawać innym. I tak jakby zacznij od zaufania do siebie, zaufaj, że dasz sobie radę we wszystkim, zaufaj, że są dobrzy ludzie. Jeżeli ktoś do tej pory nadszarpnął Twoje zaufanie, czujesz się już w takim punkcie troszkę dziwnym, jest Ci może smutno, nie masz jak gdyby na czym budować, to zaufaj, że jest na czym budować. Po prostu to zaufanie wpisz sobie jako słowo takie ufam, że Wszechświat ma dla mnie cudowne rzeczy. Ufam, że jest dla mnie dużo dobrych rzeczy. Czy wierzysz w Boga, czy w energię, w cokolwiek tutaj, to odwołuj się do tego, do swojego opiekuna duchowego, do anioła stróża. Wybierz, co tutaj z Tobą tutaj współgra. Połóż sobie dłoń lewą na sercu, na lewej dłoni prawą. Zamykaj sobie oczy, weź głębokie wdechy, wydechy z intencją właśnie zaufania. Ufam sobie, ufam światu, ufam temu, co dobrego do mnie przychodzi. Ufam wszystkiemu, co do mnie przychodzi, bo przez ten brak zaufania, przez te wydarzenia różne, to też robi się grunt do czegoś nowego. I ja wiem, że to jest trudne, a czasem wywołuje nawet taki bunt. Ale z perspektywy czasu przypomnij sobie, ile było różnych zdarzeń, które gdzieś później Cię doprowadziły, tak? Jeżeli były trudne i wydaje Ci się, że Cię gdzieś nie doprowadziły, to znaczy, że tam zapętliła się złość i warto się temu poprzyglądać, żeby poodpuszczać, prawda? Poodpuszczać, zobaczyć. Tak mi teraz tutaj przyszło radykalne wybaczanie. Poszukaj sobie w internecie arkuszy radykalnego wybaczania. No tak mi przyszło, przekazuję. Myślę, że to jest dla kogoś na pewno wiadomość, skoro takie w polu mi tutaj się pojawia. Dobrze, no to o co ta wiadomość jeszcze dla Ciebie? Dobra, tutaj ta talia. Oj, tak, zacznij od przyjaźni ze sobą. Tu mi nawet mówi, kup sobie pierścionek albo coś, co jako symbol związku ze sobą, tak? Bo od tego związku ze sobą, od tego, jak będziesz rozumieć siebie, jak będziesz wyrozumiała, będą się zaczynać związki te z innymi ludźmi, i przyjaźnie, i związki partnerskie, i w tych związkach, w których jesteśmy, w momencie, nieważne w jakim punkcie jesteś, jeżeli zaczniesz od tego zaufania, miłości do siebie, darzenia siebie szacunkiem, wybaczania sobie różnych rzeczy, innym, zatrzymywania się i zrozumienia, objęcia świadomością, bo nie zawsze łatwo jest wybaczyć i nie zawsze, no czasem potrzebujemy na to nawet 10 lat, moi drodzy, albo i więcej. Wydarzenia są bardzo różne w naszym życiu i tutaj nie jest kwestią oceny, tylko wszystko, co trzymasz w sobie, szkodzi Tobie. Tak? Więc tu jest takie, zacznij od tego, bo ten symbol, czy to będzie bransoletka, czy to będzie pierścionek, coś, co po prostu lubisz nosić, co będzie w bardzo widocznym miejscu, będzie Ci przypominać, że przy każdej czynności, którą będziesz wykonywać, będziesz filtrować, czy idzie to przez miłość do mnie, przez zaufanie do mnie, zaufanie do świata, tak? Nie poddaję się, nie załamuję, nie wchodzę w to wszystko beznadziejne i nic się nie zmieni, tylko ufam, tak? Będzie to taki symbol
dla Ciebie widoczny bardzo, aby nie zapomnieć, bo często mówimy sobie tak, będę o czymś pamiętać, a później się łapiemy za 2 miesiące albo 3, ojej, prawda, przez ten czas w ogóle nie pamiętaliśmy. Miej czas dla siebie, właśnie, żeby zobaczyć to swoje wnętrze, te swoje potrzeby, odpocząć sobie, żeby nie być w takim zgiełku. I gdy tak człowiek odpocznie, to też zobaczy, po co można sięgnąć, po jaką mądrość, od kogo czerpać jeszcze wiedzę, tak? Ale najpierw trzeba odpocząć, pobyć ze sobą, żeby zrozumieć też chociaż odrobinę swoje wnętrze. I tu bardzo jest ważne, aby w tym byciu nie skupiać się właśnie na tych rzeczach, które są trudne, które nam nie wyszły, zraniły nas, bo one w jakiś sposób nas ukształtowały. Może w okrutny sposób, taki, że wolelibyśmy tego nie mieć. Ale czasem tak właśnie życie przychodzi. I gdy dopuścisz do swojego serca, że tak po prostu było, ale nie musi tak dalej być, i to jest właśnie wiadomość, nie musi tak być, tylko to od Ciebie zależy, gdzie będziesz kierować swoje emocje, odczucia, serce, wzrok, działania, gdzie jesteś w ciągu dnia, ile czasu poświęcasz na to, czy się rozglądasz. Tutaj mi mówi, wstań z tego miejsca, wykonaj nawet parę innych kroków. Jak Cię nachodzą takie pewne myśli, to wyjdź na spacer, zrób coś inaczej. Idź na kurs rysunku, albo weź po prostu, kup sobie papier, nie musisz iść na kurs, papier, kredki, farbki, po prostu nigdy nie malowałaś, nie szkodzi, maluj. Ileż pięknych teraz materiałów mamy w różnych sklepach za parę złotych, kiedy można malować i tą swoją kreatywność, te swoje odczucia pokazać na zewnątrz, uwalniając to z ciała, z emocji, aby móc pójść w inną stronę, właśnie do siebie, z miłości do siebie. Dobra, no to karta rada dla Was. Oj, podążaj w stronę pięknych chwil, otaczaj się, pamiętaj, że jesteś kreatorem, że wszechświat da Ci każdą rzecz, którą będziesz chcieć. Więc pamiętaj, aby codziennie mieć coś, nad czym się zachwycisz. Ujmuj to, rób temu zdjęcia, zapisuj, zachwycaj się, zatrzymaj się na chwilę. To może być ćwiczenie, to może być zachwycenie się swoim ubraniem, wypicie herbaty, pogłaskanie psa, wszystko, co w Twojej duszy jest. Pamiętaj, że to nie muszą być nie wiadomo jakie rzeczy. Dbaj o siebie, zawsze byś to, co z Tobą rezonuje, i zadbaj, bo tu jest ta potrzeba tej dużego zaufania do siebie i do wszechświata, ale naprawdę fajne rzeczy chcą, abyś była tego udziałem. Dlatego ta wiadomość przyszła do Ciebie. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dobrze, dobrze. To idziemy sobie dalej. I trzeci wybór. Cóż tu mamy, moi drodzy? Jaka wiadomość od siebie z przyszłości? Działaj. Przede wszystkim jest działaj. Tylko pamiętaj o tym, żeby o emocjach, które są przy tym, żeby to nie było takie działanie po trupach do celu, tylko przemyślane, strategiczne, więc tutaj jest takie mocne przy podejmowaniu działań w trakcie ważnych inwestycji, ważnych zmian. Zwróć uwagę na swoje emocje. Czy masz takie odczucia, żeby było szybko już i teraz? Tutaj zatrzymaj się odrobinkę przy tym, co Ci tutaj towarzyszy, bo jak najbardziej i sukces dla Ciebie i wszystko, ale nie kosztem nadmiernej siły, nadwyrężenia, takich nadmiernych emocji, tak? Czyli popatrz na te emocje, popatrz na swoje działania. Dobrze. To co tutaj jeszcze dla... Oj, ta karta. Bo żeby przejść czasem z jednego punktu do drugiego, to potrzebny jest troszeczkę drogi i
i zmiana nawyków. Czasem coś niespodziewanego nas spotka. Ludzie, sytuacje, więc weź to pod uwagę, że czasem będą jakieś postoje. Nie poddawaj się w działaniu. Tu mówi, idziesz do czegoś fajnego, coś dużego na Ciebie czeka, fajna zmiana. Tylko weź pod uwagę, że właśnie mogą być jakieś tam niespodzianki po drodze, wkalkuluj je, żeby później nie było tych takich trudnych emocji. I że to, co czasem widzisz, niekoniecznie jest do końca takie. Właśnie te niespodzianki, które gdzieś Cię mogą, zaskoczenia, że czasem coś nam się wydaje, że jest tak i wydaje się, że widzieliśmy, ale nie do końca tak jest. I tutaj mówi właśnie w tych emocjach powoli, w tym działaniu, posprawdzaj, zobacz, bądź elastyczny, bądź otwarty na intuicję, tak, że coś Ci podpowiada, sprawdzaj to. Jak Cię coś tam gdzieś zatrzymuje albo popycha do przodu, sprawdzaj to. Posłuchaj swojego wnętrza. Dobra. Tu coś jeszcze. Tutaj dużo mi o takim działaniu mówi. Działaniu, że tutaj coś czeka na Ciebie. I mówi mi też, żeby na początek jest takie, nie wydawaj za dużo pieniędzy, takie, nie odwracaj czegoś tak bardzo, bo w pośpiechu właśnie możemy coś przedobrzyć w takim sensie, że odwracamy kota do góry ogonem, że tu musimy, tam musimy. Tutaj mówi, żeby nie przeinwestować, nie rób kosztem siebie, nie rób tych rzeczy kosztem swojego dobrobytu, dobrego samopoczucia, kosztem snu, kosztem jakości swojego życia, bo tutaj właśnie to wszystko potrzebuje czasu, spojrzenia, odpowiednich emocji. Tak mówi, popatrz, poobserwuj, ile by Ci to zabrało, bo później nadszarpując swój sen, finanse, nieregularność w Twoim organizmie mogą wystąpić, prawda, duże emocje, możesz się gorzej poczuć i to nie jest warte tego. Tutaj jeżeli zwolnisz, zauważysz, przemyślisz, to podejmiesz bardzo dobre decyzje, bo tu zachęca Cię, działaj, ale właśnie popatrz na to, popatrz na te działania. Dobra. I co tu jeszcze? Tak, tu bardzo pokazuje mi emocje. Żeby nie być w wirze, żeby być w swoich emocjach. Jeżeli będziesz w swoich odczuciach, będziesz bardzo jasno wiedzieć, to jest dobry czas. Jestem przygotowana na to. Wiem, że to. Pewno, że nie dasz rady wszystkiego przewidzieć. I tu Cię nie zniechęca, absolutnie. Tu chcę, żebyś działała, ale z intuicją, przy sobie, w swoich emocjach, żeby Cię ludzie nie wybijali, nie kosztem swojego życia, snu, planów, to wszystko będzie bardzo fajnie szło i rozwijało się. Tak? Jeszcze czuję, że jedną Wam tutaj muszę dodać. Cały czas mówi mi o tej intuicji, że jak będziesz słyszeć od kogoś informacje pewne, to zatrzymuj się, słuchaj siebie, sprawdzaj i jeszcze raz sprawdzaj, aby Cię to nie nadwyrężyło. Więc działaj zgodnie ze swoją intuicją, ze swoim sercem, elastycznie, z tym, co przynosi życie. Jest to czytanie ogólne, więc pamiętaj, weź to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie.